Witajcie ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszną zupę krem z zielonych szparagów. Zaczyna się na nie sezon, jest ich pełno wszędzie w sklepach, więc będzie idealny sposób, żeby je wykorzystać. Prosty i pyszny. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od szparagów. Mam tutaj dodatkowo oprócz całego pęczka szparagów zielonych końcówki z poprzedniego przepisu, które zostawiłam sobie. Możecie je wykorzystać w ciągu kilku dni, jak sobie poleżą w lodówce, lub zamrozić je i nazbierać ich większą ilość. Już jak wolicie. Takie końcówki spokojnie sprawdzą się fajnie w sosie lub w zupie, ponieważ są twardsze i bardziej łykowate, dłużej trzeba je obrabiać. Z pęczka, który mam całego, również odłamuję końcówki. Wystarczy taką szparagę nagiąć, ona pęknie we właściwym miejscu. Twardszą końcówkę dodaję do pozostałych, miękkie na razie na bok odkładam. Wszystkie końcówki kroję w cienkie plasterki, żeby szybciej się zrobiły. Później i takie będziemy miksować, ale teraz kroimy. Jedną cebulkę również kroję drobniutko w kosteczkę. Do garnka wrzucam około 2 łyżek masła. Na masło wrzucam pokrojoną w kosteczkę cebulkę i będę podsmażać. Muszę pokroić sobie jeszcze w międzyczasie, jak cebulka mi się podsmaża, 2-3 ziemniaki w kostkę, surowe. Jak cebulka mi się zeszkli, to dodaję do niej ząbek lub 2 czosnku. Przesmażam tylko do momentu, kiedy czosnek zacznie pachnieć. Wtedy dorzucam twarde końcówki szparagów i pokrojone w kostkę ziemniaki. Warzywa mi się podsmażają, to ja pokroję sobie pozostałe szparagi. Główki odkładam na bok, ponieważ je będę robiła osobno i użyję ich do dekoracji. Resztę pokroję w takie grubsze, około centymetrowe kawałki. Warzywa w garnku od czasu do czasu trzeba przemieszać. Po około 5-6 minutach możemy warzywa zalewać bulionem, jeśli macie rosół na przykład z dnia poprzedniego. Ja mam wodę z gotowania szparagów, które gotowałam wczoraj do sałatki. Zostawiłam sobie. Jeśli macie, tak jak już mówiłam, bulion lub rosół, wykorzystajcie właśnie to. Dodaję pozostałe części szparagów, oczywiście oprócz główek. Muszę jeszcze doprawić naszą zupę, ponieważ nie używałam bulionu, tylko wody ze szparagów. Dodaję 2 łyżki mojej domowej suszonej wegety. I oczywiście sporo soli. I świeżo mielony pieprz. Jeśli używacie bulionu lub rosołu, to nie doprawiajcie już, ponieważ on już jest zazwyczaj mocno słony. Gotuję do miękkości warzyw. W międzyczasie, jak warzywa mi miękną, w rondelku małym zagotowałam sobie odrobinę wody, wrzucę na nią moje szparagi. Oczywiście woda jest lekko solona. Pogotuję je dosłownie 2 minuty i odcedzę.
Do odcedzonych szparagów dodaję odrobinę masła, solę i posypuję pieprzem. Przesmażam odrobinę i gotowe. Wyłączam. Warzywa mi już zmiękły, mogę dolewać śmietankę, u mnie jest to śmietanka kremówka, możecie użyć również 18 lub 12, tylko takiej homogenizowanej, żeby Wam się nie zważyła. I miksujemy wszystko na gładki krem. Tej śmietanki daję około 100 ml. Po zmiksowaniu spróbujcie jeszcze zupę, czy nie trzeba jej może czymś doprawić. I gotowe. Możemy nakładać. Ja moją zupę podaję z grzankami serowymi i końcówkami, główkami szparagów. Możecie posypać je również płatkami prażonymi migdałów lub z pestkami słonecznika. To już jak wolicie. Spróbujcie taką zrobić. Jeśli Wam się podobało, to udostępniajcie mój przepis, zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zapraszam Was również na Facebooka, gdzie znajdziecie również moje przepisy i filmy oraz na Instagram. No i na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!